Cześć Wam, kochani! Witam Was na moim kanale. Z tej strony Marta i dzisiaj film na prośbę jednej z widzek. Kamila napisała do mnie taką prośbę. Marta, a może przetestowałabyś zapach Dody i Cichopek, bo bardzo mnie to interesuje. No i tutaj jestem. Nie wszystkie zawsze mogę Wasze prośby być może jakoś spełniać, ale w miarę możliwości Wasze życzenia, to co chcecie oglądać na tym kanale. Tak jak powiedziałam na samym początku tego roku, tak naprawdę, albo na zakończenie tamtego roku, bardzo jest ważne dla mnie to, jakie macie pomysły na tematy i co chcecie oglądać, więc przybiegam z takim filmem i tu nie będą tylko zapachy, nie będzie tylko zapach Cichopek czy Dody, ale będzie trochę więcej. Pokusiłam się o już takie bardziej globalne zrobienie tego filmu, żeby może zaspokoić zainteresowanie innych ogólnie zapachami celebrytów. Taki był mój cel, czyli przetestowałam 2, 4, 5 zapachów celebrytów i powiem Wam, co o tych zapachach myślę. Także zapraszam Was serdecznie na ten film. Muszę na wstępie powiedzieć, że pierwsze wrażenia były takie nie bardzo, ale przy takich bardziej globalnym testowaniu było już ok. Oczywiście z niektórymi, nie ze wszystkimi. Porozmawiajmy może najpierw o cenach. Ponieważ najdroższym zapachem jest zapach Dody, który tu widzicie. Ja nie mam flakonika, bo jak zobaczyłam jego cenę, chyba 300 parę złotych, to stwierdziłam, że no nie kupię po prostu w ciemno zapachu za tyle pieniędzy. Wolę te pieniądze wydać na co innego. I udało mi się zdobyć odlewkę na grupie, na szczęście. I tę odlewkę sprzedała mi, z tego co wiem, moja Wicka, tak w ogóle, na tej grupie Julia. Kolejne zapachy już kupiłam. Niestety ja pytałam, czy ktoś ma Cichopek. Niektórzy wręcz pisali, że Cichopek w ogóle jakieś zapachy wydała. Więc nie. Więc kupiłam Cichopek, kupiłam Joannę Krupę, kupiłam Chodakowską i kupiłam Skolima. I teraz tak, jeżeli chodzi o Cichopek, to ona ma tych wód kilka, chyba spontaniczna, odważna, no jest ileś. Ja zdobyłam zapach odważna, więc to testowałam. Jeżeli chodzi o Joannę Krupę, to swego czasu też wszyscy mi polecali ten zapach jako zapach do 100 zł. A, jeszcze tylko powiem, że ten zapach Cichopek ja kupiłam, udało mi się na Elixie dorwać za 50 zł, jakoś tak, a na jej stronie te zapachy chodzą po 200. No nie kupiłabym też żadnego takiego zapachu w ciemno za 200 zł, więc cieszę się, że udało mi się. Joanna Krupa jest dostępna w Rossmanie, wręcz chyba na półkach nawet w Rossmanie można pójść i przewąchać. Ten zapach był mi polecany bardzo szeroko w zapachach do 100 zł. No więc pomyślałam, że właśnie on będzie idealny do tego filmu, do filmu o zapachach celebrytów. Zapach się nazywa Yourself. I on kosztował chyba 69 zł, ale też do końca już nie pamiętam. Zapachy Chodakowskiej jest kilka. Ja wybrałam zapach The Moment, Feel the Moment. I też w Rossmanie te zapachy są, z tego co wiem, Małgosia była i wąchała też kilka z nich, więc można pójść i przewąchać. I za ten zapach zapłaciłam chyba 59 zł, albo 69 chyba za Krupę, a za ten 59, z tego co kojarzę. No i zapach ostatni, czyli Skolim Bebesita. Bebesita to jest w ogóle
na tytuł jego piosenki, która stała się wiralem, hitem, wiralem na TikToku, hitem w radiu i tak dalej. On śpiewa, no i ma swoją markę perfumową by Skolim. Także wzięłam ten zapach z jego bezpośrednio strony i on był też drogi, ale już stwierdziłam, że nie ma żadnej możliwości dostania ani odlewki, nie udało mi się, ani próbki, niczego. Myślę, dobra, to jeden ten droższy kupię. No i on kosztował chyba 159 zł. No to jeszcze tak w miarę, no ale uważam, że jak w ciemno to też słabo. W każdym razie zaczniemy sobie może od zapachu Dody, bo nie wiem czemu, ale myślę, że może Was najbardziej interesować, no bo też ta cena jest pokaźna. Jeżeli chodzi o Dodę, to jest zapach do Luna i muszę Wam powiedzieć, że niczego okropniejszego nie wąchałam. I jeżeli zawsze mówię, że ja to mogę w ciemno kupować zapachy, bo mi się praktycznie wszystko podoba, to jest dramat. To jest bardzo mocarny zapach. To jest zapach z ogromnymi parametrami, z projekcją ogromną. Niestety w tym przypadku dla mnie niektórzy go odbierają jako letniaczek. Dla mnie, słuchajcie, to jest po prostu zapach chemii. Jest obrzydliwy. Jest taki wręcz coś niesamowitego, jak on obrzydliwie pachnie. On pachnie jak takie połączenie chemii z kwiatami. Bardzo mocno u mnie te nuty chemiczne dochodzą do głosu. I to jest taka chemia do kibla. W ogóle to dla mnie pachnie, jeżeli już mam Wam tak obrazowo powiedzieć, to ten zapach niestety, ale pachnie dla mnie takim WC w restauracji po całym dniu, gdzie nikt tam nie zaglądał i jej jeszcze nie czyścił. I te wszystkie fekalia i to wszystko po prostu czuć. I dla mnie to jest ten zapach właśnie. Ja myślałam, że ja umrę, czując to na sobie, a jeszcze to projektuję, jeszcze to jest tak ogromnie trwałe. Ja po prostu byłam załamana, słuchajcie. Załamana byłam tym zapachem. Nie wiem, jeżeli na kimś on ładnie pachnie, to będzie zadowolony z jego jakości. I myślę, że za tą ceną idzie właśnie jego jakość. Ja tego zapachu nigdy w życiu już więcej nie użyję, bo jest dla mnie nieznośnie obrzydliwy. Teraz przejdźmy do cichopek. Jeżeli chodzi o pudełeczko, to jeszcze trzymam. Pudełeczko wygląda w ten sposób. Marka cichopek nazywa się Ja. I tam też są jakieś kosmetyki, słuchajcie. Boże, włosy jakieś mam. Tam są też jakieś kosmetyki, no i właśnie perfumy, kilka zapachów. Jeżeli chodzi o buteleczkę, albo jeszcze może Wam tylko powiem o Dodzie, o tej buteleczce, że jest spoko, w miarę. Nie dotykałam jej, ale wizualnie jest w miarę. To natomiast to wygląda jak właśnie Made in Lab albo Paris Perfume, te zamiennikowe zapachy. Korek jest tak samo, nawet gorzej chyba tandetny niż w tamtych. Buteleczka szklana, no ale też taka z takim numerkiem i to po prostu wizualnie no nie jest to jakieś powalające, ale też nie ma tragedii, o może tak powiem. Korek jest tragiczna, ale ogólnie to nie ma tragedii. Chociaż to, że jest numerowane, to jest takie dla mnie po tych moich ostatnich testach bardzo znamienne. Jeżeli chodzi o ten, słuchajcie, zapach, to jest to zapach bardzo trwały. Bardzo trwały, bardzo się zmieniający. To jest historia fiołka, ale podana w sposób niezwykle wykwintny. Jest to historia troszkę, może nie za bardzo słodka, bardziej jednak taka wytrawna, kwiatowa. Ta historia fiołka staje się kobiecą dopiero po 3-4 godzinach.
Ona przez 3 godziny, ten zapach, ten fiołek w tym zapachu jest dla mnie męski i tak wręcz bardzo męski. Dopiero później zaczyna się układać tak po kobiecemu. I generalnie parametry, ja byłam zachwycona. On mi się bardzo podobał, świetnie się nosi. On nie projektuje, jest bardzo zapachem przyskórnym, ale świetnie się nosi. On mi w ogóle coś strasznie przypominał i nie wiem, czy on troszeczkę nie przypomina właśnie zapachu, który mam wyciągnięty na ten miesiąc, Rihanna Rebel Flor. Wiecie? I są jakieś takie nuty podobieństwa, odbiór delikatnie podobny jest tego zapachu. No z tym, że wiadomo, to jest zapach skręcający troszeczkę w inną stronę, ale można jakieś podobieństwo wyłapać. Zapach jest bardzo, bardzo ładny. Czy cenowo jest ok? Nie wiem, sami musicie ocenić, czy za zapach Cichopek chcecie wydać 200 zł. To jakby od Was zależy. Ale jeżeli już ten zapach mam, to ja nie mogę go skarcić, bo on się zmienia, jest dobrze skomponowany, nie czuć jakichś takich tandetnych nut, jest naprawdę fajnie jakościowo ogarnięty i to, że go mam, to ja myślę, że ja go zużyję. Czy to jest zapach na zimę? Nie, to jest raczej zapach letni, chociaż generalnie to jest zapach na każdą porę roku, tylko że zimą będzie bardzo, moim zdaniem, tak, możemy go aż tak nie czuć, bo jest aż za mocno przyskórny. Zimą fajnie jest mieć też coś takiego, wiecie, z powerem, bo ciężko się przebić przez te wszystkie warstwy, żeby było nas czuć. Tak mi się wydaje, oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, także ja nie mogę zjechać tego zapachu. Zapach jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Teraz przejdźmy do zapachu, który też wydaje mi się, że większość z Was albo zna, albo przywąchało w Rossmanie, albo no poznaliście ten zapach, wręcz go już macie i to jest Joanny Krupy Yourself, tak to właśnie wygląda, Exotic. I słuchajcie, For Her, For Him to jest zapach. No, taki uniseksowy, trochę się zgadzam. Tak wygląda buteleczka. To jest zapach przyprawowy i dla mnie to jest zapach bardzo mocno w pewnych momentach noszenia przypominający Kenzo Jungle L'Elephant. To jest zapach przyprawowy, momentami właśnie taki ala ciastowy, jest mega trwały. Do dzisiaj moje włosy, wczoraj go testowałam, bo to był ostatni zapach, który testowałam. Wczoraj go miałam na sobie, do dzisiaj moje włosy nim pachną. Utrzymuje się po prostu rewelacyjnie. On też nie jest jakiś projektujący. Może słuchajcie, w pierwszych momencie psiknięcia coś tam pewnej odległości czuć, ale to nie jest jakaś projekcja, bo generalnie układa się bardziej przy skórze, ale zapach jest bardzo ciekawy, przepięknie skomponowany, jest nawet, bym powiedziała, niszowy w swojej koncepcji. Za tak małe pieniądze dostajecie tak przepięknie skomponowany zapach. Nie można mu ująć niczego. Jest i wyrafinowany, i piękny, i trwały. Niezwykle przyjemnie mi się go nosiło. I tak jak mówię, bardzo zbliżony tą przyprawowością. Na początku jest właśnie taki przyprawowy, może jeszcze bardziej niż Jungle na początku, a później jest już taki bardziej ciastowy, taki bardziej, wiecie, on moim zdaniem jest wart zainteresowania i wart posiadania. I ja go będę bardzo chętnie używała. Nie powiem, żebym sięgnęła po niego latem, bo jest przyprawowy, jest właśnie otulający też taki, ale teraz jeszcze jak go testowałam, było ok. Ta pogoda jest jeszcze taka, wiecie, nie za mocno plusowa, więc naprawdę ok. Dalej zacznijmy od zapachu chodakowskiej i to jest Bibio.
I to jest Fil de Moment, Ewa Chodakowska, Eau de Parfum. Wszystkie one to są Eau de Parfum. I tu też, jeżeli chodzi o buteleczkę, to korek jest taki słaby. Tu też korek jest słaby, ale buteleczka jest ok. Jakby nie ma przynajmniej numerka, tylko prosty napis, więc jest ok. Tu też jest napis na złoto, korek jest tandetny oczywiście, ale reszta jest szklana i jakby nie ma co tu się jakoś strasznie do tego przyczepiać. I to jest najgorszy jakościowo zapach z nich wszystkich i ten zapach też wydaje mi się, że on kosztował 59 zł. To jest najgorszy jakościowo zapach. On bardzo króciutko się utrzymuje, w ogóle nie projektuje. To jest zapach waniliowy z jakąś kwiatowością. Coś tam gdzieś wybrzmiewa, gdzieś tam coś czuć. Natomiast korek popsikany tak samo, na świeżo jeszcze wyczujecie, po dosłownie pół godziny w tym korku nie ma już nic i tak samo się dzieje na Waszej skórze. Myślę, że do godziny na siłę jesteście w stanie go wyczuwać, jeżeli się wczujecie. Natomiast tak generalnie to absolutnie nie. To jest bardzo ładny zapach. Słuchajcie, jemu nie można odmówić, że coś jest tu nie tak, że nie wiem, jest brzydko skomponowany, że nie można powiedzieć, że są tu jakieś dziwne nuty, czy nie. Generalnie jest to bardzo ładnie skomponowane, bardzo ładnie i bardzo tak kobieco skomponowany zapach. Jest to niezwykle kobieca kompozycja, to zdecydowanie. Ale jego parametry są tak marne, że szczerze powiedziawszy też ciężko jest opowiadać o zapachu, który nie trwa dłużej niż godzinę, no bo zaraz o nim zapominamy i tak naprawdę już nie wiemy, co czuliśmy. Natomiast według mnie, jeżeli ktoś po prostu lubi jakieś takie waniliowe, ale może troszkę inne zapachy, skręcające w jakąś stronę, nie czystą wanilię, to jest to ładny zapach. Ja nie mogę go polecić ze względu na parametry, ale ze względu na to, jak on pachnie, jest naprawdę w porządku. Ostatni zapach to jest by Skolim i to jest ta Bebesita. Właśnie. I słuchajcie, to jest zapach białej czekolady. Ogólnie czekoladowy zapach, bardzo mocno wybija się ta czekolada i praktycznie ona trwa przez cały czas. Zapach ma spoko trwałość. Nie jest tak mocno trwały jak te dwa, ale bardzo blisko, bardzo się zbliża. To jest dosłownie różnica w jakiejś, nie wiem, może godzince, jeżeli chodzi o trwałość. Nie projektuję też, tak naprawdę jedynym projektującym z nich wszystkich jest zapach Dody, to zdecydowanie. Ale ten zapach jest przyjemny. To jest taka słodkość też w miarę zbalansowana, nie jest to ulepne, nie jest to przesłodzone. I czuć tu czekoladę, nie wanilię. Jest jakaś doza jakiejś kwiatowości, która przełamuje tę białą czekoladę, która dodaje takiego pazura i charakteru temu zapachowi. Pewnie go zużyję. Nie będę cierpiała z tego powodu, że go mam i będzie stał na półce. Myślę, że spokojnie go zużyję. To jest naprawdę spoko zapach, ale wydaje mi się, że on trafi do szerszej publiczności, tej nastolatkowej albo może takiej 20-latkowej niż do mnie. Jeżeli miałabym Wam teraz powiedzieć, który z tych zapachów jest taki najbardziej ambitny, o, może w ten sposób, najbardziej ambitny. Czekajcie, bo 4 się mieszczą, ale już dużą mam rękę, ale bez przesady. Gdybym miała Wam powiedzieć, który z tych zapachów jest najbardziej ambitny, to bym, słuchajcie, powiedziała Wam, że najbardziej ambitny, ale taki, który mi się podoba, to jest Joanna Krupa. Ale na drugim miejscu musiałabym powiedzieć, że jest Cichopek. Cichopek
się spodoba większości, przynajmniej właśnie ten zapach odważna, bo o reszcie się nie wypowiadam, dlatego że jest to obiektywnie rzecz ujmując zapach po prostu piękny. Może komuś przeszkadzać to, że przez te pierwsze godziny no mocno czuć tę męskość tego zapachu i nie wiem, czy to tylko ja tak wyczuwam, czy to tylko ja mam taki nos, że wyczuwam i tak to na mnie siedzi po prostu, bo zdecydowanie później on się zmienia i on jest bardzo mocno kobiecy. Jest przede wszystkim takim kwiatowym, mówię, fiołkowym. To się wszystko, cała historia się dzieje wokół tego fiołka, mam wrażenie. Ale on jest nieprzesadzony, jest w punkt skomponowany. To jest zapach do używania codziennego, jak najbardziej do używania do pracy. Oczywiście Joanna Krupa też, ale jest to bardziej zimowy moim zdaniem zapach. Jest to bardziej taki zapach, jeżeli ktoś lubi właśnie trochę coś innego, właśnie typu Kenzo Jungle, właśnie typu, może nawet trochę Dune zahaczam. Tego typu historie to Joanna Krupa jak najbardziej. Ostatnio o ten film poprosiła mnie Kamila i Kamila mi napisała w komentarzu, że kupiła Duna z mojego polecenia i że to jest a fuj, ochyctwo. Mówiłam Ci, żebyś pewnych zapachów nie kupowała, bo jeżeli mówię, że coś jest dla mas, to raczej to jest dla mas faktycznie, a jeżeli opowiadam o zapachu i się nim zachwycam, ale mówię, że jest przyprawowy i taki pustynny i ma w sobie ten wręcz piasek i jest taki, to nie każdemu to może się spodobać, bo te zapachy też różnie układają się na nas. Na każdym mogą brzmieć inaczej, inne nuty mogą dojść do głosu bardziej. I Joanna Krupa też mi się wydaje, że jest zapachem, który niekoniecznie może jest dla mas, może nie wszyscy go zrozumieją, ale jest najambitniejszy z tych wszystkich. Pomijam zapach Dody, bo to jest dobrze zrobiony zapach, ale no na mnie to jest jakieś obrzydlistwo. Podarowałabym sobie z Kolima. Na pewno nie sięgnę po więcej zapachów chodakowskiej, ale gdyby zrobiła coś jeszcze Joanna Krupa z Exotic, to mogłabym się zainteresować, bo ten zapach bardzo mi przypadł do gustu, naprawdę. No jest to bardzo ciekawy, bardzo dobrze noszący się zapach, niesamowicie dobrze. I Cichopek nie sięgnę po więcej, bo wiecie, ja nie kupuję zapachów tylko po to, żeby pięknie pachnieć codziennie, ale też, żeby delektować się wyglądem tego zapachu. Jest już to dla mnie ważne. Buteleczka też jest dla mnie ważna, jak wygląda. Dlatego no, ja nie lubię takich zwyklaczków i to mnie trochę, tak wiecie, ale to będą zapachy przeze mnie na pewno używane. Tak myślę, że zużyję te zapachy kiedyś na pewno, ale będę je wyciągała do zużywania. Także tak, to by było, słuchajcie, na tyle. Ja mam nadzieję, że film Wam się, kochani, spodobał, a jeżeli tak, to bardzo Was proszę, wesprzyjcie mnie komentarzem i lajkiem, łapeczką do góry. Nawet jak dacie łapkę w dół, to też jest jakaś reakcja na film, więc in plus, nie in minus. I dajcie znać, czy jest jeszcze jakiś celebryta, którego nie przetestowałam. Nie wiem, czy zrobię taki drugi film, ale jeżeli będzie ich dużo jeszcze, których nie przetestowałam, to może jakoś zdobędę i jeszcze taki film się pojawi. Póki co taka jest recenzja tych celebryckich zapachów. Także ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie i pozdrawiam Kamilę, pomysłodawczynię tego filmu. Buziaczki. Pa!